Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla was troszkę inny materiał. Dzisiaj my sobie porozmawiamy o takich grach, które nie są najnowsze, które nie wychodzą teraz, które nie mają premiery za miesiąc, za 2 miesiące, tylko o takich grach, które są na rynku obecne już jakiś czas. Otóż widzowie, niedawno jeden z moich znajomych zakupił sobie taką gierkę Homefront: The Revolution. My żeśmy o tej gierce sobie pogadali na Discordzie. No ogólnie rzecz biorąc, ta gierka jest bardzo nisko oceniana w internecie, ma tam ocenę chyba 54, o ile pamiętam, czyli jest to naprawdę niski score. No on tą grę przeszedł, zakupił ją za jakieś tam śmieszne pieniądze, on tą grę przeszedł i stwierdził, kurde, ta gra była naprawdę fajna, o co tym ludziom z tymi ocenami chodzi? No i wywiązała się taka dyskusja spora na tym Discordzie, właśnie tam żeśmy dyskutowali i stwierdziliśmy, że jest całkiem sporo takich gier w internecie, gdzie na przykład okazało się, że te gry są całkiem niezłe, a miały bardzo słabe oceny. Stwierdziliśmy, że te niektóre gry potraktowano bardzo niesprawiedliwie, że zostały niesłusznie zbesztane w internecie. Dziś się okazuje, że one mogą być całkiem fajnymi grami, natomiast niestety te słabe oceny, które one dostały wcześniej, ciągle się za nimi ciągną. I dziś chciałbym, żebyśmy właśnie o takich grach, takich niesprawiedliwie ocenionych, takich niesprawiedliwie zbesztanych sobie porozmawiali. Sprawdźmy więc, czy w takie gry warto zagrać, jakie są właśnie takie gry, a niekoniecznie widać, że one są naprawdę fajnymi diamentami na pierwszy rzut oka. I zacznijmy od gry, o której już mówiłem we wstępie, czyli Homefront: The Revolution. Jest to gra firmy Dambuster Studios i jest generalnie sequelem do całkiem ciepło przyjętego pierwszego Homefront. W tym tytule ponownie przenosimy się do alternatywnej wersji rzeczywistości, to są czasy mniej więcej współczesne, a tam Korea Północna okupuje Stany Zjednoczone. Także tutaj macie całkiem ciekawy setting. W świecie tej gry Korea Północna jest potęgą wojskową, pokonała ona Yankesów i teraz okupuje USA. No i ta konkretna gra ma na Metacriticu średnią z ocen na poziomie 54 punktów. Jeżeli oglądaliście mój film o ocenach gier, no to wiecie, że ocena na poziomie 5 na 10 to oznacza już grę naprawdę słabą, tak? A 4 na 10 to już jest absolutne gówno, czyli tutaj jesteśmy naprawdę blisko tej oceny. No ale wiecie co? Tak jak mówiłem, mój kolega tą grę kupił, ja też tą grę kupiłem już jakiś czas temu, tak? Kupiłem ją dlatego, że była w kompatybilności wstecznej na Xboxie. Dostała tam nawet patche. O ile pamiętam, ona ma teraz 60 FPS chyba dzięki tym patchom. Ja dałem za nią około 25 zł, także mówię trudno, nawet jak to będzie gówno, tak? To trudno, już tej kasy nie szkoda, po prostu nie kupię sobie flaszki, nie będzie mi szkoda. No i ja ten tytuł ograłem bodajże w tamtym roku, no i wiecie co? Mam wrażenie, jakby ta gra, w którą ja grałem, ten Homefront, to była jakaś totalnie inna gra niż ta z Metacritica, która ma ocenę 5 na 10. Ja podszedłem do tego tytułu z takim nastawieniem, że będzie to gówno, tak? Że będzie to gra słaba bardzo, no bo jeżeli to jest 54, ma średnią, no to spodziewałem się gówna. No ale może coś mnie tam zaskoczy, już mówię trudno. Kupiłem to, zagram, nie? No i powiem wam, że ja w tej grze bawiłem się naprawdę dobrze, ku mojemu zaskoczeniu. Może nie jest super ekstra tytuł, który tam zawojuje listy przebojów, tak? Ale na pewno nie była to gra słaba. Ja spędziłem w niej łącznie kilkanaście godzin, powiem, że było naprawdę fajnie i powiem więcej, ten tytuł pod wieloma względami pozytywnie mnie zaskoczył. Przede wszystkim tutaj fajnie jest świat gry, jest naprawdę ciekawy. Przenosimy się tam, tak jak mówiłem, do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Filadelfii. I ta Filadelfia pod rządami Koreańczyków z północy jest podzielona na wiele różnych stref. My zaczynamy grę od strefy czerwonej. Tam mieszkają biedacy, partyzanci, wszelkie jednostki, których władza nie chce. Tam jest największy wojskowy rygor, ludzie głodują, szerzy się bieda. Na ulicach jest pełno żołnierzy Korei Północnej, oni pilnują, ich zdaniem pilnują porządku, a tak naprawdę pilnują, żeby nikt im nie przeszkadzał we wprowadzaniu swoich rządów. Mnóstwo znajdziemy baz wojskowych z ciężkim sprzętem, ogólnie w tych strefach czerwonych wygląda to, jakby kraj był w stanie wojny. Natomiast w tym tytule znajdziemy też strefy żółte i obywatele USA współpracujący z Koreą Północną, czyli krótko mówiąc kolaboranci,
mogą zostać przeniesieni do tej strefy żółtej. I tam generalnie toczy się po prostu normalne życie. Dzieci se chodzą do szkoły, ludzie se kupują, wiecie, w sklepach bułki i tak dalej. Wojska jest znacznie mniej, wygląda to po prostu bardziej normalnie. No i w grze trafiamy do obu tych stref. Na własnej skórze możemy zobaczyć, jak odmienne tam panują warunki. I co więcej, Homefront też fajnie pokazuje różnicę między tymi dwoma światami. Na deser mamy też fakt, że tytuł tam delikatnie nam podpowiada, że ci kolaboranci, których my powinniśmy w sumie nie lubić, tak? Bo my jesteśmy po drugiej stronie barykady w tej grze, nie muszą być źli. Oni po prostu postępują inaczej. A to, co zrobili, żeby przeżyć. No i cały świat tej gry jest podzielony na kilka osobnych map, natomiast on jest otwarty, można go swobodnie eksplorować, do czego też zachęcam, bo to jest też spoko. Oczywiście ta gra ma parę większych baboli. Przede wszystkim w tym tytule problemem było strzelanie, które no po prostu jest tam bezjajeczne, a w strzelance jest to duży minus. Broni w tym tytule po prostu nie czuć, jak się z niej strzela, no i to jest spora wada. Strzelanie to przecież jest podstawa strzelanki, tak? Natomiast nie jest to jedyny element strzelanki, myślę, że wiele osób o tym zapomniało, bo ten tytuł oferuje nam fajny, ciekawy świat, całkiem fabułę, która tam czasami jest kiepska, czasami jest lepsza, ale ogólnie trzyma jakiś tam poziom, jest interesująca. I do tego mamy po prostu przyjemną rozgrywkę. W tą grę się po prostu fajnie gra. No i powiem wam krótko, nie mam pojęcia, dlaczego ten tytuł ma takie niskie oceny na Metacriticu. Moim zdaniem zasługuje na sporo więcej. Ja czytałem w internecie wcześniej, że jest to gra bardzo nudna, powtarzalna, że jest to gówno i tak dalej. Natomiast no to jest gra z otwartym światem, no to siłą rzeczy jakieś tam elementy będą powtarzalne, tak? Czy jest to gra bardziej powtarzalna od na przykład takiego Far Cry'a, który też jest otwartym światem, też jest strzelanką? No moim zdaniem nie, a powiem wam więcej, w tego Homefronta grało mi się lepiej niż w ostatniego Far Cry'a 6. Także do tego tytułu was serdecznie zachęcam. Kupicie go dosłownie za grosze na Xboxie, na Playce, na kompie. Na tym pierwszym jest jeszcze patch, który tam podbija właśnie grafikę, podbija płynność. Dzięki temu gra się przyjemniej. Z mojej strony mogę wam ten tytuł polecić. Nie oczekujcie super ekstra hitu, ale będziecie się bawić całkiem przyjemnie. I tutaj chciałbym przytoczyć przykład jeszcze jednej gry, potraktowanej zresztą w podobny sposób, a będzie to Days Gone od studia Bend. Wydany w 2019 roku shooter z apokalipsą zombie w tle może się pochwalić średnią z oceny na poziomie gdzieś tak 7 na 10 w serwisie Metacritic. No ten wynik jest niezły, tak? On jest powyżej przeciętnej, natomiast jeżeli wierzyć plotkom w internecie, był to wynik znacznie poniżej oczekiwań samego Sony, bo to Sony sfinansowało produkcję tej gry, ona kiedyś była ekskluzywem. No i to też zaważyło na decyzji, żeby skasować planowany sequel tej gry, czyli Days Gone 2. Tylko wiecie, jaki jest problem? Już oceny graczy w tym przypadku są całkowicie odmienne od ocen recenzentów. Na Metacriticu mieliśmy oceny recenzentów gdzieś tak 7 na 10, natomiast ocenę graczy mamy 8,5, a to jest bardzo duża różnica. Podobnie jest na Steamie, na różnorakich Discordach, na Facebooku i tak dalej. Dosłownie wszędzie, gdzie się spytacie, to ludzie mówią, że ten Days Gone to była fajna gierka. Ja też wam to mogę teraz powiedzieć. W tego Days Gone'a zagrałem krótko po premierze i kurde no, zajebiście się po prostu bawiłem, no było to świetne. Strzelanie, zadania, postacie, no to wszystko stało naprawdę na fajnym poziomie. Do tego była taka ciekawa mechanika z jazdą na motorze, gdzie musieliśmy uważać, ile gazu dodawać, żeby właśnie nie spłoszyć zombie. Musieliśmy ten swój motor ulepszać, no i cały czas trzeba go było tankować. I przyznam, że nieraz mi tego paliwa w podróży zabrakło, musiałem ten motor później pchać do bazy. Na drugi dzień właśnie pamiętałem, żeby być troszkę ostrożniejszym, jeśli chodzi o jazdę. Na deser w tej grze mieliśmy walki z takimi ogromnymi hordami zombie, które początkowo były bardzo groźne, a pod koniec gry te hordy mogliśmy zabić bez większego problemu. Dzięki temu też czuło się dosłownie, jak w tej grze rośniemy w siłę, jak możemy pozwolić sobie na coraz więcej, a to w tytułach też jest bardzo ważne. No i mimo to, jak fajna to była gierka, jak mi się bardzo podobała i ludziom w internecie zresztą też, no to oceny recenzentów były no takie powyżej przeciętnej, tak? Moim zdaniem i zdaniem wielu graczy, jak sobie powiedzieliśmy, były to oceny niesprawiedliwe.
No i w przypadku tego Homefronta ja nie miałem pojęcia, dlaczego te ceny były takie niskie. Natomiast w przypadku Days Gone to akurat mam podejrzenie graniczące z pewnością, dlaczego tak było. Jak wiecie, recenzenci gier nie cieszą się najlepszą sławą. Wielu mi zarzuca, że oni te gry po prostu ogrywają kilka godzin i te recenzje są często gówniane. Często się zdarza, że dostają ci recenzenci ten hejt bez powodu, ale w tym przypadku akurat hejt moim zdaniem jest uzasadniony. Moim zdaniem zdarzyło się bowiem to, co wielu ludzi w internecie pisało, że recenzenci w to grali jedynie parę godzin i wystawiali oceny. I te oceny były niskie. Wiecie dlaczego? Bo ten Days Gone to jest przypadek takiej gry, która strasznie długo się rozkręca. Tam jest prolog, który się ciągnie bardzo długo i ten prolog rzeczywiście jest na takie 7, tak? Ale gdy pogracie chwilę dłużej, tam te kilka godzin więcej, jakieś 15 godzin, 20 godzin, to zauważycie, że ta gra jest po prostu świetna, że tam są całe pokłady złota, mnóstwo dobrej zabawy. Ten tytuł bardzo zyskuje właśnie w tej środkowej i późniejszej fazie rozgrywki. Fazie, do której te pierdoły go recenzujące nie doszły i stąd właśnie wyszły takie oceny. Jeżeli wierzyć plotkom, to właśnie przez takie oceny anulowano też sequel tej gry, czyli Days Gone 2. No czy tak było, czy nie, to tego akurat nie wiem. Natomiast faktem jest, że przez te słabe oceny zrobiono tej marce ogromną krzywdę, potraktowano ją bardzo niesprawiedliwie i mnie to osobiście boli. Sony chyba zresztą też zauważyło, że trochę tą markę potraktowano niesprawiedliwie, bo oni teraz robią remaster tej gry. No gdyby ta gra była gówniana, to nie robiliby jej remastera, tak? Albo by była przeciętna, też by nie robili jej remastera. Z mojej strony ja wam Days Gone mogę gorąco polecić, moim zdaniem ten tytuł jest świetny. On jest dostępny zarówno na PlayStation, jak i na kompie. Szczególne wrażenie w tym tytule robi fabuła z takim znakomitym, mrożącym krew w żyłach, sekretnym zakończeniem. Na tym tutaj zakończę, nie będę wam psuł tej fajnej niespodzianki, a grę mocno mogę wam polecić. I te właśnie dwie gry, które tutaj mogliście zobaczyć, uważam, że zostały mocno niesprawiedliwie ocenione w internecie. Moim zdaniem w rzeczywistości one były sporo lepsze. Powiem więcej, moim zdaniem obecnie są one sporo lepsze od niektórych obecnych współczesnych gier, no bo te współczesne gry często po prostu ssają, tak? Nie ma co tutaj ukrywać, no po prostu te dzisiejsze gry są kiepskie. Moim zdaniem te starsze dawały sporo więcej frajdy. Dajcie znać widzowie, czy graliście w któryś właśnie z tych tytułów, albo może sami znacie jakieś gry, które waszym zdaniem też były niesprawiedliwie ocenione, które zostały niesprawiedliwie zbesztane. Jeżeli tak, to wymieńcie takie tytuły. Ja oczywiście chętnie zawsze z wami podyskutuję w komentarzach i chętnie z wami pogadam. Trzymajcie się. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub od lajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.